Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe, witajcie. Dzisiaj kolejny odcinek. Sprawdzamy, jak przezimowały róże w żywym katalogu róż. Teraz dalsza część róż rabatowych. Jeśli nie widziałeś poprzedniego odcinka o różach rabatowych, to możesz go zobaczyć. Tutaj Ci go podlinkuję, a my lecimy dalej. Zaczynamy od róży Manora. Słuchajcie, to jest dosyć nowa czerwona róża rabatowa, która moim zdaniem do tej pory przezimowała najlepiej z wszystkich róż, które do tej pory ciąłem. Rewelacyjnie, zobaczcie, wszystkie pędy są całkowicie zielone, zero uszkodzeń mrozowych, więc pod tym względem, jeśli chodzi o odporność na mróz, świetna odmiana. To, co ja tu zrobię, to tylko powycinam delikatnie końcówki starych kwiatostanów i ten pierwszy krzew będzie prawie że niecięty przeze mnie. Zostawiam te długie pędy. Kusi mnie, żeby częściowo je skrócić. Może tylko tyle, żeby nie wchodziły tutaj na tą następną odmianę Bordeaux. A tego zostawię. Tutaj ta sama odmiana, ale roślina wstępnie przycięta jesienią, również bardzo dobrze przezimowała. Troszkę jest uszkodzeń na pędach mechanicznych od motyczki przy rozgarnianiu kopczyków i starych jakichś pędów, które trzeba wyciąć. W ogóle cienkiego pęda też wytnę mocniej. Tego też troszeczkę skrócę. Tutaj też mamy takie uszkodzenia mechaniczne. Dobrze, mamy ok. I kolejny krzew również bardzo mocno rozrósł się, podobnie jak ta pierwsza i druga róża, pierwszy i drugi krzaczek, bardzo mocne rośliny i będziemy ją obserwować latem, bo ta odmiana jest naprawdę ładna i godna polecenia. Obok niej również fantastyczna róża Bordeaux. To jest róża, która jako jedna z niewielu czerwonych róż rabatowych posiada jeszcze zapach. Część osób już się do niej przekonało. Są takie osoby, którym może nie do końca pasować ten odcień czerwieni, bo to jest lekko taki buraczkowy odcień, ale jeśli chodzi o przezimowanie, uważam, że przezimowała bardzo dobrze. Zobaczcie, ten pęd wystawał ponad śnieg, a mamy tylko końcówkę pędu zmarzniętą, tą najmłodszą. Wszystko tu wygląda ok. Jedynie co muszę zrobić, to wyczyścić też z przekwitniętych kwiatostanów. Tu mam już ułamany pęd. I też bardzo delikatnie przytnę tą akurat różę. Choć mam tutaj w wiosce obok takie przykładowe obsadzenie przy ogrodzeniu i ta róża jest co roku bardzo, bardzo nisko cięta, jeszcze niżej niż ta i co roku pięknie się rozrasta, bardzo obficie kwitnie, no wygląda to obłędnie. Zobaczymy, jak tutaj to będzie wyglądało. I jeszcze jeden, tutaj w zasadzie nie mam co robić, czyli konkluzja jest taka, że Manora najlepiej, Bordeaux też bardzo dobrze przezimowało. Następna odmiana Loki i tutaj już się zaczyna mniej więcej taka odporność jak w większości róż rabatowych. Może troszeczkę lepiej, dlatego że część pędów, które wystawały, tak jak te i te też nie przemarzły. Porównałbym ją trochę do róż miniaturowych, jeśli chodzi o odporność na mróz. No i też może trochę wyglądać, przypominać w pełni lata róże miniaturowe ze względu na te swoje drobne kwiatki. Również tutaj nie widzę żadnego rozczarowania, żadnego zaskoczenia. Wszystko dobrze. Te rośliny przycięte wstępnie jesienią też bardzo dobrze. Tylko tutaj na tej gałązce kilka pędów, 3 pędy lekko końcówki im obmarzły. Tu w zasadzie jest idealnie. Nic nie potrzeba robić. Mam tylko jednego suchego pęda do usunięcia. Wszystko jest super.
Summer of Love, dwubarwna róża. Tu wygląda to trochę dziwnie, dlatego że mamy pędy u góry nieprzemarznięte, które ewidentnie wystawały ponad śnieg, ale pędy mają kolor taki, który wielu się może nie podobać, lekko czerwonawy. Nie obawiajcie się tego. Nie obawiajcie się tego, to nie oznacza nic złego. Natomiast takie plamy jak tutaj, przebarwienia, to mogą być spowodowane jakimś uszkodzeniem tu w tym pąku gdzieś jesienią czy zimą, wtedy kiedy padały deszcze. Lepiej to jest usunąć. Tu usuniemy sobie całą tą resztki kwiatostanu, tu również. Tutaj robimy tak. Tutaj tak. Ok. Natomiast te rośliny przyciętne wstępnie jesienią, no tutaj jest troszkę gorzej, bo te mocne pędy, raz, 2, 3 i 4, lekko końcówki im przemarzły, trzeba było je skrócić. Natomiast reszta, nasada krzewu, wszystko przezimowało bardzo dobrze, żadnych uszkodzeń. I ten skrajny krzew również bardzo dobrze. Tutaj tylko 2 końcówki skróciłem, można by jeszcze te cienkie pędy pousuwać, ale jest ok. Następna odmiana, Firebird. Tutaj ten krzew, który miał być zostawiony niecięty, najładniejszy, trochę mnie rozczarowuje, dlatego że nie jest taki okazały, jakbym chciał, i również dużo z tych pędów przemarzło. Ten całkiem pęd przemarzł. Tu niektóre muszę mocniej wyciąć. Tutaj też. Tutaj też. Trochę mnie niepokoi, że on jest aż tak mocno zaawansowany we wzroście i obawiam się, że przymrozki mogą tutaj narobić jakieś szkody. Trochę lepiej, zdecydowanie nawet bym powiedział lepiej wygląda ta roślina przycięta wstępnie jesienią. Wszystkie pędy przezimowały bardzo dobrze. Jedynie końcówki 3 czy 4 pędów wymagają poprawki. I ostatnia z tych 3 róż też bardzo dobrze. Więc najgorzej przezimowała ta roślina niecięta, ale być może dlatego, że ona też była jakaś słaba dziwnie. Teraz Gebrudergrim. Też lekko jestem rozczarowany, chociaż nie wszystkie pędy. Zobaczcie, ten pęd na pewno wystawał ponad śnieg, tak? A do tego miejsca aż nie przemarzł. Natomiast tutaj mamy jakieś uszkodzenia przy tym kolcu, które mogą się potem rozwijać, więc ja sobie to przytnę tutaj. Tu mamy najładniejszy, mocny pęd, który wyrósł późną jesienią, ale on był ewidentnie zbyt mało zdrewniały i przemarzł całkowicie. Podobnie i ten. No i tutaj też taki pęd. Wygląda definitywnie, jakby ta roślina za późno zaczęła rosnąć i nie wyhamowała przed zimą. Nie wiem dokładnie, jaka jest tego przyczyna, ale nie podoba mi się to. W takim układzie ja mocniej przytnę nawet te cienkie pędy, które przetrwały, żeby zmusić ją tutaj do rozkrzewiania. Druga roślina, ta środkowa, Gebruder, też nie jest jakaś okazała, ale przezimowała dobrze. I tutaj mamy kolejną. Ją przytniemy najmocniej. Ona była dość mocno przycięta jesienią i część pędów wymaga poprawki, ale myślę, że koniec końców w sezonie to może być najładniejsza roślina, dlatego że jest najmocniej przycięta i dlatego, że najwięcej pąków śpiących tutaj wybija z nasady krzewu, więc ten krzew się po prostu ładnie zagęści. Więc powinno być to super widać w pełni sezonu. Meteor, tutaj podobna sytuacja. Bardzo dużo widać pędów było młodych, które wyglądają źle. W zasadzie wszystko, co wystawało ponad śnieg, przemarzło. Wszystko, więc musimy to przyciąć dość nisko. Te pędy w ogóle mają konsystencję taką dosyć miękką, jak je tnę. Nie wszystkie, ale
Niektóre mają właśnie taką miękką konsystencję. Ok, tutaj mamy w porządku. Środkowa roślina, która była przycięta wstępnie jesienią, wygląda nawet lepiej, ale końcówki pędów też wymagają przycięcia. Więc tu mamy przeciętną odporność na niskie temperatury. Ostatni krzew, ten wygląda najlepiej, ale był najmocniej przycięty. Jeden pęd tylko wymaga poprawy, resztę jest ok, nie dotykam. Mango. Dziwnie nam to wygląda, bo ten krzew jest jakiś niski, szeroki, ale też widać, że wszystko, co wystawało ponad śnieg, jest przemarznięte. W takim układzie wypadało go by przyciąć troszeczkę mocniej, ale nie za mocno, dobrze. Jakbym chciał go naprawdę wzmocnić, to bym go przyciął jeszcze mocniej. Tu mamy mocniejszy krzew. Wstępnie był przycięty jesienią. Fajnie go tutaj już się zbiera. Przezimował dobrze, niewiele poprawek. I ten też przezimował dobrze. Troszeczkę później startuje, to dobrze. To dobrze. Tu jeszcze mam końcówkę pędu suchego. Tu jest też suchy pęd i tu jest też suchy pęd do wycięcia. Tu mamy kilka takich drobnych, suchych. Dobrze, zostawiam to. No i jedna z moich ulubionych róż, Coral Lions Rose. I znowu podobna sytuacja, że ta najładniejsza roślina, czy ta, która miała być najładniejsza roślina, wcale najładniejszą nie będzie. Dużo, praktycznie wszystko, co wystawało ponad śnieg, muszę wyciąć. Nie mamy tutaj jakiejś wybitnej odporności na mróz. Zwykła, przeciętna odporność, taka jak w większości odmian rabatowych. Dobrze. Trochę lepiej wygląda ta środkowa roślina, dlatego że była mocniejsza jesienią. Wstępnie była przycięta, ale 2 pędy, 3 pędy, 4 muszę poprawić, 5 i ten jest 6 i ten jest 7 do poprawki. Reszta jest ok. Tu wszystko fajnie. Tu jest podobna sytuacja, też jest kilka pędów, które trzeba poprawić. I mamy tutaj też jeszcze uszkodzony pęd mechanicznie przez motyczkę. Więc to skrócimy sobie już tak, żeby mieć dobrze. I tu mamy suche kikuty do usunięcia. Raz. I 2. Dobrze. I jeszcze tego cienkiego bym usunął. I tego dobrze zostawiamy. Sommerzone. Też uważam, że fantastyczna odmiana, która powinna być bardziej popularna niż jest. I nawet to częściowo się potwierdza, nie tylko jeśli chodzi o ten ADR, nie tylko jeśli chodzi o obfitość kwitnienia i w ogóle wigor tej rośliny, ale również jeśli chodzi o mrozoodporność, bo ma ponadprzeciętną, widać już tutaj. Owszem, najmłodsze pędy, tak jak ten i ten, wymagają wycięcia, bo przemarzły. I ten, ale są takie pędy jak te, które zobaczcie, nie przemarzły praktycznie. Ale ja sobie tutaj zrobię taki większy porządek z nią, czyli troszeczkę mocniej przytnę niż nie bardzo mocno, nie tak jak te, które były przycięte jesienią, ale wytnę to częściowo to siano. Tu zostawimy, tu zostawimy, tu zostawimy. Tak, tak. Tu mamy ładnie, przezimował nam ten pęd.
Widzicie, tutaj widać takie plamki na tych pędach. Tak też wyglądają objawy, jak gdyby próby atakowania albo mączniaka rzekomego, albo nawet czarnej plamistości na pędach, ale roślina się widać obroniła. No i tutaj możemy to zrobić albo tak, jedna opcja, albo jeszcze niżej. Zostawimy to tak. Tutaj jest ok. No i tu roślina wstępnie przycięta, wymaga jednak korekty. Też czuję, że to był miękki pęd. Ok. I jeszcze w jednym miejscu tutaj. Dobrze. I to mamy już gotowe. I tutaj podobnie. Nawet mocne pędy wymagają poprawki, nawet bardziej niż te cieńsze. Tutaj mamy jednego suchara do usunięcia. Dobrze. I trochę mnie kusi, żeby tą cieniznę stąd wyciąć. Wytnę ją. O. Zrobię miejsce na mocniejsze pędy. Dobrze. Meluzina. Meluzina, no przeciętnie przezimowała, nawet bym powiedział, że trochę gorzej niż przeciętnie. Ten krzaczek pierwszy, który miał być taki największy, dlatego że wszystkie te pędy, które wystawały ponad śnieg, też przemarzły, czyli będzie ona przycięta dość nisko. Skoro ją przycinam nisko, to może te cienkie pędy skrócić trochę mocniej. Niech wytwarza grubsze, niech się skupi na grubszych pędach. Dobrze, tutaj mamy dużo ładniejszą roślinę, ta środkowa. To już się powtarza któryś raz, że te róże, które tu w środku rosły, są najładniejsze. Taka nam się tutaj reguła zarysowała. Czasem są odstępstwa od niej. No i ostatni krzaczek w zasadzie nie wymaga poprawy. Tak jak był przycięty, oprócz tych suchych kikutów tutaj, dwóch w środku krzewu, resztę jest ok, nie wymaga poprawy. Feniks. Feniks, najbardziej pomarańczowa rabatówka, intensywnie, ale też, zobaczcie, był niby duży krzaczek jesienią, wyrósł więcej niż się spodziewałem, jak na jego deklarowaną katalogowo wysokość, ale wszystko, co wyrastało ponad śnieg, jest do usunięcia. I tak zrobimy. I tak zrobimy. Czyli będzie nawet mocniej przycięty niż te krzewy, które były wstępnie przycięte jesienią. Tu sobie usuniemy, tu sobie też usuniemy, dobra. Wstępnie przycięty krzew jesienią wygląda dobrze. W zasadzie niewielka tylko kosmetyka i to nie spowodowana przemarznięciem, a po prostu usunięciem drobnicy i uszkodzeń mechanicznych. Ok, tu jest dobrze. No i tu podobnie. Mamy mechaniczne uszkodzenia, które sobie usuniemy. W zasadzie jedno cięcie i po sprawie. Bengali. Bengali. Przepiękna róża w jasno-herbacianym kolorze, ale też, zobaczcie, ten krzak tutaj wygląda bardzo słabo, bardzo słabo. Jak strasznie mocno przemarzły te pędy. Wszystko, co wystawało ponad śnieg, jest zmarznięte. Jest zmarznięte. Ok, tu mamy zrobiony porządek. Tu bym sobie jeszcze wyciął. O, widzicie te suche pędziki. Dobrze. Roślina przycięta wstępnie przezimowała troszkę lepiej, ale też wszystkie te końcówki pędów, wszystkie wymagają poprawy, bo też nadmarzły, pewnie dlatego, że właśnie wystawały ponad kopczyk, ponad śnieg.
Tutaj troszkę lepiej, ale ona była niżej przycięta, więc pewnie była przykryta śniegiem cała. Tu sobie przytniemy trochę mocniej. Dobrze, zostawiamy to. Następna odmiana. Theodore Fountain Rose. Mocno herbaciana róża, bardzo ciekawa, okazała, ale z zimowaniem no różnie. Tutaj te pędy wyglądają źle, trzeba je wyciąć całkowicie. Też wszystko, co wystawało ponad kopczyk, wymaga odcięcia, ponad śnieg. Tak zrobimy. To też zrobimy mocniej. Ta wstępnie przycięta wygląda lepiej. W zasadzie tylko dwa końce pędów są do poprawki, a resztę końców pędów praktycznie nie przemarzło. Może te najcieńsze delikatnie, ale bardzo niewiele. Bardzo niewiele. No i ten najmocniej przycięty jesienią krzaczek wygląda w tym momencie chyba najlepiej, najbardziej się zbiera i zero poprawek. Morning Sun. Też wszystko, co wystawało ponad śnieg, jest do wycięcia, przemarzło. Cały czas Wam chcę powiedzieć, że my testujemy zimowanie tych roślin w warunkach takich, jakie tutaj były ubiegłej zimy, czyli najniższa temperatura odnotowana przeze mnie to jest minus 21, no może nawet troszeczkę mniej z małym hakiem, między minus 21 a minus 22 stopnie. I to, co zmarzło, to po prostu nie wytrzymało tej temperatury. Taki jest wniosek. Tutaj do usunięcia te kikuty. Dobrze, zostawiamy. I kolejna odmiana Bentheimer Gold. Zobaczcie, zaskakująco dobrze przezimowała, mimo że te pędy nie wyglądają dobrze, bo są uszkodzone częściowo przez mróz, przez mechanicznie, ale one nie przemarzły. To wszystko jest żywe do samego końca. To jest moje zaskoczenie, dlatego że ja mam takie z doświadczenia wiem, że wszystkie te żółte, herbaciane róże, one gorzej zimują. Natomiast ten pęd już tu jest tak pouszkadzany mechanicznie, że nie wiem, czy go nie skrócę trochę mocniej, ale dobra, na razie go tak zostawię. Tego sobie utniemy tu, tego tu. Dobrze, tu mamy OK. Roślina skracana wstępnie jesienią wygląda bardzo dobrze. Jedna tylko końcóweczka tutaj nadmarzła, ale mamy uszkodzenie mechaniczne, które sobie tutaj od motyki czy czegoś tam. Tu troszkę gorzej. Ten ostatni krzaczek troszkę gorzej. Mamy pędy, które ponadmarzały i je skrócę. Reszta jest OK. Zostawiamy. Gold Else. Fajna, niska, żółta, wyrównana bardzo róża. Jedna z takich bardziej kompaktowych, złotych róż rabatowych, ale zobaczcie, tutaj to wygląda bardzo, bardzo słabo. Wszystko to jest przemarznięte. To mi trochę przypomina wyglądem
często dawniej cięte przeze mnie róże odmiany Friesia, które mniej więcej na wiosnę wyglądały podobnie. Może tu jest jakieś pokrewieństwo genetyczne z tą odmianą. Tutaj to samo. Wstępnie przycięty krzew wymaga jeszcze mocnej poprawki. I tu mamy jakiś też suchy pęd do ucięcia. Ten stosunkowo jeszcze najlepiej wygląda z tych trzech. Też mamy część pędów do wyczyszczenia z dołu. Ale tutaj ją zostawimy. Od razu widać, że ona ma taki bardziej wąski pokrój już tutaj od tych pędów, które rosną z nasady, tak? Lecimy do następnej odmiany, czyli Hansestadt Rostock. No i tutaj wygląda to lepiej niż w Gold Else, ale też mam wrażenie, że te wszystkie zielone liście, czyli te pędy, z których wyrastają te zielone liście, że to wszystko było pod śniegiem. Bo one są takie bardziej tutaj leżące, nie wyprostowane, a to wszystko, widzicie, co wystawało ponad śnieg, też jest przemarznięte. O. I to sobie usuniemy, tego też sobie usuniemy. Tu mamy roślinę wstępnie przyciętą jesienią. Ona wygląda w porządku. Nie jest to może jakiś okaz wielki. Oj, uciąłem sobie, myślałem, że to jest suchy pęd, a to dobrze. Liczymy na to, że coś tutaj się z nasady nam pojawi. Tu wygląda to trochę gorzej, bo mamy całkiem uschniętego pęda z martwego. Tu. Ja się boję, jak widzę coś takiego, boję się, że tutaj też nam będzie wchodzić jakieś zakażenie, bo ten pęd już był tutaj, który odciąłem, był cały martwy. Można by nawet zrobić tak i tak i niech to nam się tutaj rozrasta z samego dołu. Dobra, nie chcę już tego zniszczyć. Tak to zostawimy. Impala, świetnie długo kwitnąca odmiana. Bardzo okazała. Fajne, szerokie, niezbyt wysokie krzewy. Ale tutaj też wszystko, co wystawało ponad śnieg, jest niestety do usunięcia. Tutaj mamy dużo takiej drobnicy, z której nic nie będzie. Ja bym to sobie wyciął. Również i to. Ok. Róża wstępnie przycinana jesienią. Wygląda przeciętnie. Nie zaskakuje mnie tu ani na plus, ani na minus. Cały czas tutaj widzę uszczyknięte pędziki. Przez zwierzątko jakieś. Tutaj sobie wycinamy to i jest w porządku, jest ok. Następna Garden of Roses. Nie jest to duża roślina, nie jest to duży krzew. No i tutaj wygląda jak? Bardzo dużo drobnych pędów, które przezimowały dosyć dobrze. Same te końcówki należy przeczyścić. Dobra, to sobie tak zostawimy. Roślinka ta, która była wstępnie przycięta, w ogóle ona była mizerna. Bardzo mizerna. I ja bym to w ogóle przyciął trochę mocniej jeszcze. Niech to się zbiera mocniej. Tu mamy ładniejszą różę. Ładniejszy krzaczek. Tego nie będziemy jakoś tak bardzo mocno haratać. Tak zostawimy. Trudno wyrokować o przezimowaniu. Raczej dobrze, ale to były za małe krzaki, żeby coś na ten temat powiedzieć. No i Sunstar. Odmianę, którą ja lubię ze względu na dosyć duże kwiaty, jak na rabatówkę, ale tutaj no nie wygląda to zbyt ciekawie, bo mamy dużo pędów uszkodzonych, które musimy powycinać. Z jakiegoś powodu ta roślina była już też wstępnie przycięta jesienią, nie wiem dlaczego, czy dopiero ta koncepcja nieprzycinania
mi przyszła do głowy trochę później. Pewnie tak. Tu mamy może trochę ładniejszy krzaczek, ale też końcówki pędów wymagają przycięcia. Ok. I tutaj mamy podobną sytuację, czyli jeszcze raz trzeba to dociąć, bo wstępnie przycięte krzewy, ale to też mogło wystawać ponad śnieg, no i widać, że całkowicie jest zmarznięte. Podobnie i tu, podobnie i tu. Teraz bym sobie zrobił lekki porządek w głębi tu na sadzie krzewu. Ok. Jeszcze ten jest taki cienki, bym go wyciął. I ten. Dobrze, tyle. Następna. Sunmite. Przepięknie ona wyglądała jesienią, bardzo długo kwitła. Chyba ostatnie kwiaty, pamiętam, że robiliśmy tym kwiatom zdjęcie jeszcze ze śniegiem, ale widać, że to wszystko nie wytrzymało mrozu minus 21 stopni Celsjusza, więc musimy to wszystko odciąć. Dobrze. Ok, mamy przycięty ten pierwszy krzew, który był ładny, okazały. Tu bym je jeszcze chętnie trochę przeczyścił z tych sucharów. Dobrze, więcej nie chcę tam grzebać, żeby nie połamać. Tu mamy w ogóle uszkodzoną roślinę, całkiem wyłamaną. Nie wiem z jakiego powodu. Tu trzeba będzie to nadsadzić. No i te pędy też dość mocno ucierpiały. Tyle. Tutaj zostawiamy jedna roślina do nadsadzenia. Stuttgardia. Nie mamy tutaj jednej rośliny. Już nam jej brakowało z wiosny. Nie było tutaj posadzonych 3 roślin, tylko 2. Jak to wygląda? Przeciętnie, też wymaga pewnych poprawek i wyczyszczenia. Ja bym to robił chętnie tak. Wyciąłbym całe to. Dużo tutaj jest drobnych w środku. Dobrze, to tak zostawiam. Tutaj tu mam taki dziadowski pęd, który sobie usunę i to też. Dobrze, tyle. Lemon Fizz. No i tutaj Lemon Fizz może być trochę bardziej mrozoodporny, bo widać, że nie wszystkie pędy, które wystawały ponad śnieg, zmarzły. Mamy tutaj ten środkowy pęd, który przezimował bardzo dobrze, a te trochę gorzej, ale to już jest oznaka, że tutaj może być wyższa mrozoodporność. Tniemy to wszystko do zielonego. Tutaj się też niło, że to nam przezimowało, ale nic się tutaj ciekawego nie dzieje. Ja sobie go przytnę w tym miejscu. Jeszcze go niżej. On niby był ale tutaj widzicie była ranka i tutaj zaczęło się coś dziać. Ok, mamy roślinę przyciętą. W ogóle dosyć
okazały krzew jak na pierwszy rok. Jeden z większych krzewów po pierwszym roku z tych wszystkich rabatówek, co tu rosną. Tutaj też dosyć duży krzew, ale końcówki pędów do poprawki. Tutaj też. No nie wiem, czy tu będzie taka podwyższona mrozoodporność. Zobaczymy. Musimy sobie poczyścić te mechaniczne uszkodzenia. Dobrze, tu jest ok, lecimy dalej. Tutaj nie mamy etykietki, co my to mamy? Inka. Żółta, cytrynowo-żółta. Moim zdaniem wygląda całkiem ok. Trochę ten krzak jest taki rozlazły na szerokość i te pędy cienkie, które wystawały ponad śnieg, zmarzły, ale nie wygląda to najgorzej. Przytniemy sobie tylko te najcieńsze pędziki przemarznięte i tego całkiem wytniemy i tego też całkiem wytniemy. Zrobimy miejsce dla mocniejszych pędów. Tego sobie tu skrócimy, zostawiamy. Ten przycięty wstępnie, ja bym go też skrócił, niechby się rozrósł mocniejszymi pędami tutaj ze środka. Ten jest najładniejszy krzaczor ze wszystkich trzech, ale też widzimy, ten pęd wymaga skrócenia, ten tak samo. Ok, reszta jest w porządku, zostawię to, trochę sobie tutaj wyłamałem jednego pąka, ale to nie szkodzi. Candela, rabatówka, trochę okrywówka, taka róża pomiędzy grup. Jeśli chodzi o pędy, to wyglądają bardziej jak okrywówka. Zobaczcie, dużo drobnych pędów, bardzo mocno rozkrzewionych, ale wszystko, co wystawało ponad śnieg, jest przemarznięte i należy to po prostu usunąć. Dobrze, no i zostawiamy tutaj tak jak jest. Wstępnie przycięte róże wyglądają bardzo dobrze, praktycznie nie potrzeba żadnych poprawek robić. Zostawiam tak jak jest i ta najmocniej przycięta roślinka też wygląda całkiem ok. Też całkiem ok. I tutaj mamy ostatnią z rabatówek Bright Smiles. Piękne, mocne krzewy, bardzo kwitnące, ładny kolor, złoto-herbaciany, ale wszystko, co wystawało ponad śnieg, jest czarne, jest brązowe, przemarznięte, więc czyścimy do zera, znaczy do zdrowego. Też czuję, że te pędy są pod sekatorem bardzo miękkie. Nie wiem, czy jest to cecha typowo odmianowa, czy akurat to jest kwestia tej rośliny, że nie weszła w stan spoczynku, nie zdrewniałe pędy, ale one są zaskakująco miękkie, łatwo się je tnie. Tutaj zobaczcie, ewidentnie widać, że wszystko, co było przycięte, bardzo ucierpiało. Widzicie? I musimy to mocno poprawiać. Tak. O. Mamy wyczyszczone. No i tutaj podobna sytuacja. Ten był pęd złamany, więc on nie przemarzł, ale dużo cienkich pędów tu było. Dużo na tej roślince było dużo cienkich pędów. Tak naprawdę fajnie by było ją, zobaczcie, przyciąć bardzo, bardzo nisko,
Ja ją nawet tak przytnę i zobaczymy, co się tu będzie działo, co się tu pobudzi. Chciałbym, żeby się tutaj coś obudziły, jakieś pąki i zagęściły ten krzew. Zobaczymy. Skończyliśmy róże rabatowe, czyli to jest koniec tego odcinka o różach rabatowych. Tutaj mamy już świeże nasadzenia, ale wielkokwiatowych i w następnym odcinku będziemy przycinać róże wielkokwiatowe. Tutaj będzie ciekawie, bo sam jestem zainteresowany, ile odmian róż wielkokwiatowych będzie miało nieprzemarznięte pędy nad śniegiem. Kilka takich już widzę, że jest. Niewiele, ale to nam pokaże te najmocniejsze, najodporniejsze na mróz róże wielkokwiatowe. Zobaczymy też, czy one będą ogólnie gorzej wyglądały niż rabatówki, bo rabatówki zdecydowanie jak gdyby bardziej ucierpiały od mrozu niż miniatury i niż okrywowe. W następnych odcinkach będziemy obserwować wielkokwiatowe i parkowe. Do zobaczenia!